Cześć, dziś tematem filmu jest wiosenny domek. Zapraszam. Zaczynam od malowania bazy pracy podkładem, a następnie miejsce pod serwetkę maluję na biało farbą akrylową. Serwetkę rozwarstwiam i przyklejam do domku przy pomocy kleju do decoupage. Ptaszka zasłaniam kartonikiem, a następnie na całą pracę nakładam podkład akrylowy przy pomocy szpatułki. Specjalną pieczątką tworzę imitację słojów drewna. Podstawę pracy również maluję podkładem akrylowym. Z masy lekkiej tworzę dachówki do domku. Fragment masy rozwałkołuję, następnie dzielę na mniej więcej jednakowej wielkości prostokąty i później jeden z brzegów każdej dachóweczki zaokrąglam przy pomocy nakrętki od butelki. Kiedy masa i klej są już suche, maluję dachówki. Farbę nieco rozwodniłam po to, aby łatwiej dostała się we wszystkie zakamarki. Domek maluję bejcami, wybrałam do tego 3 kolory. Po ich wyschnięciu zabezpieczam pracę lakierem. Aby nieco podkreślić rysunek słojów drewna, przecieram je czarną farbą akrylową, takim prawie suchym pędzelkiem. Podmalowuję również łączenia między deskami.
Domalowuję tło dookoła ptaszka. Ramka to wycisk z foremki silikonowej. Jakby pasował do mojej pracy, maluję go farbami akrylowymi. Kiedy farby wyschną, przyklejamy ramkę do domku, a następnie zieloną farbą akrylową obmalowuję boki pracy. Nakładam na pracę efekt mchu. Mech wyglądałby naturalnie, gdybym miała go w dwóch kolorach. Niestety ten jaśniejszy preparat zwyczajnie mi zasechł. Dlatego po wyschnięciu mchu, który aktualnie nakładam, zdecydowałam się podmalować go w kilku miejscach zieloną farbą akrylową. Brązową pastą woskową postarzam nieco rameczkę dookoła ptaszka. Sklejam domek z podstawą oraz z daszkiem. Potrzebuję jeszcze jeden prostokątny kawałek masy lekkiej po to, aby zamaskować połączenie dwóch części dachu. Kiedy masa wyschnie, maluję ją tymi samymi farbami, którymi malowałam daszek. Aby tak bardziej komponował się z pracą, w kilku miejscach dodaję nieco rozwodnionej zielonej farby akrylowej, a następnie jej nadmiar usuwam chusteczką. Następnie ponownie dodaję efekt mchu. Gniazdo wyściełam piórkami, a następnie wklejam do niego jajeczka. Do podstawy domku doklejam mech oraz gniazdo. Poza kadrem dokleiłam jeszcze napis Wesołego Alleluja. Gotowa praca prezentuje się tak. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak zwykle listę wszystkich użytych produktów znajdziecie w opisie filmu.